Lekcja 1. Poranne pozdrowienia. Dzień dobry. Przygotowałeś się na nadchodzącą prezentację? Tak, przez cały tydzień ćwiczyłem slajdy i udoskonalałem mowę. To fantastyczne. Wiem, ile wysiłku włożyłeś w to i to się opłaci. Dziękuję. Czuję się pewniej, ale nadal chcę mieć pewność, że wszystko jest idealne. Rozumiem. Zawsze dobrze jest dokładnie sprawdzić swoje materiały i przećwiczyć dostawę. Tak, chcę zaangażować publiczność i sprawić, by informacje były niezapomniane. Nie mam wątpliwości, że zrobisz to świetnie. Twoja pasja do tematu błyszczy. Doceniam Twoje wsparcie. To naprawdę zwiększa moją pewność siebie. Świętujmy po prezentacji bez względu na to, jak to pójdzie. Lekcja 2. Perspektywy historyczne. Ruchy ekologiczne, społeczne lub polityczne przeszłości w znaczący sposób ukształtowały naszą teraźniejszość. Tak, fascynujące jest obserwowanie, jak wydarzenia historyczne wpływają na współczesne problemy. Absolutnie. Najbardziej wybitny z moich poprzedników otworzył swoje pierwsze przemówienie na ten temat. To ciekawe. Pokazuje, jak naprawdę połączone są nasza przeszłość i teraźniejszość. Dokładnie. Zrozumienie historii może dostarczyć cennego wglądu w bieżące wyzwania. Tak, wierzę, że znajomość naszych korzeni może pomóc nam lepiej poruszać się w przyszłości. Zbadajmy kilka przykładów tego, jak te ruchy wpłynęły na współczesne społeczeństwo. To brzmi jak świetny pomysł. Nie mogę się doczekać, aby zagłębić się w ten temat. Nie mogę się doczekać, aby podzielić się naszymi przemyśleniami i uczyć się od siebie nawzajem. Lekcja 3. Eksploracja przyrody. Pewnie. Co powiesz na zwiedzanie pobliskiego Parku Narodowego? Mają piękne szlaki. To brzmi jak idealny plan. Uwielbiam pomysł wędrówek na łonie natury. Dokładnie. Świeże powietrze i spokojne środowisko mogą być tak odmładzające. Tak, otoczenie drzewami i dziką przyrodą tworzy tak spokojną atmosferę. Sprawdźmy kilka szlaków, które są odpowiednie dla naszych poziomów umiejętności. Świetny pomysł. Chcę mieć pewność, że wybierzemy trasę, która będzie przyjemna dla nas obojga. Absolutnie. Wędrówki są zawsze przyjemniejsze, gdy nie są zbyt trudne. Nie mogę się doczekać, aby spakować piknik, abyśmy mogli się cieszyć po drodze. To fantastyczny pomysł. To sprawi, że dzień będzie jeszcze bardziej wyjątkowy. Lekcja 4. Wygoda transportu. Dworzec autobusowy znajduje się po drugiej stronie ulicy od dworca kolejowego, co jest dość wygodne. To świetnie. To sprawia, że podróżowanie po mieście jest o wiele łatwiejsze. Dokładnie. Możemy łatwo przełączać się z jednego środka transportu na inny bez kłopotów. Tak, jest idealny do planowania jednodniowych wycieczek lub zwiedzania pobliskich atrakcji. Uwielbiam, jak dostępne staje się wszystko przy tak dobrej konfiguracji. Absolutnie. Oszczędza czas i energię, pozwalając nam bardziej cieszyć się naszymi przygodami.
Upewnijmy się, że skorzystajmy z tej wygody podczas naszych podróży. Zdecydowanie. Jestem podekscytowany wszystkimi możliwościami, jakie to dla nas otwiera. Ja też. To będzie fantastyczne doświadczenie. Lekcja 5. Zwiększenie pewności siebie. Masz rację. Dam dziś z siebie najlepszą szansę. Nie mam wątpliwości, że zrobisz świetnie. Twoje przygotowanie zabłyśnie. Dziękuję. Pomaga to usłyszeć, zanim wkroczę w centrum uwagi. Absolutnie. Pamiętaj tylko, aby oddychać i nie spieszyć się podczas prezentacji. Będę o tym pamiętać. Łatwo się spieszyć, gdy się denerwujesz. Tak, skoncentruj się na swoim przesłaniu, a publiczność doceni Twoją szczerość. To dobry punkt. Chcę się z nimi połączyć i wyjaśnić swoje punkty. Będziesz. Wierzę w Twoją zdolność do angażowania ich i inspirowania. Doceniam Twoje wsparcie. Robi ogromną różnicę. Lekcja 6. Wypożyczalnia samochodów dla wygody. Myślę, że wygodniej byłoby wynająć samochód, abyśmy mogli łatwo zwiedzać różne obszary. To brzmi jak świetny plan. Posiadanie własnego pojazdu daje nam swobodę poruszania się gdziekolwiek chcemy. Dokładnie. Nie będziemy musieli polegać na transporcie publicznym, ani martwić się o rozkłady jazdy. Dodatkowo pozwoli nam odwiedzić te ukryte klejnoty, których nie ma na głównych ścieżkach turystycznych. Tak. Jestem podekscytowany możliwościami, jakie otwiera przed nami wypożyczony samochód. Przyjrzyjmy się opcjom wynajmu i zobaczmy, co pasuje do naszego budżetu. Dobry pomysł. Chcę mieć pewność, że dostaniemy niezawodny samochód na nasze przygody. Absolutnie. Ważne jest, aby mieć pojazd, który poradzi sobie z różnymi terenami. Nie mogę się doczekać naszej podróży. Lekcja 7. Wyzwania związane ze snem. Wiem, prawda? Zwykle mam problemy z zasypianiem w nocy. To brzmi frustrująco. Czy zastanawiałeś się nad wypróbowaniem jakichkolwiek technik relaksacyjnych? Tak. Eksperymentowałem z czytaniem i medytacją przed snem. To świetne strategie. Mogą naprawdę pomóc uspokoić umysł i przygotować cię do snu. Dokładnie. Chcę tylko znaleźć coś, co działa konsekwentnie dla mnie. Rozumiem. Może to zająć trochę czasu, ale warto poświęcić się lepszemu wypoczynkowi. Tak, zgadzam się. Czuję się o wiele lepiej, gdy dobrze się śpię. Zdecydowanie. Podzielmy się wskazówkami i wspierajmy się nawzajem w znajdowaniu rozwiązań. Jestem za tym. Wspólna praca może pomóc nam lepiej spać. Lekcja 8. Kreatywne wsparcie. Inspirujące jest obserwowanie artystów w wieku powyżej 80 lat wciąż aktywnie tworzących, nawet jeśli często bolą, gdy się poruszają. Absolutnie. Ich poświęcenie sztuce pokazuje ich pasję i odporność. To niesamowite, że pomimo wyzwań fizycznych nadal pomagają młodszym pokoleniom. Tak, mentoring i dzielenie się swoimi doświadczeniami może mieć tak pozytywny wpływ na początkujących artystów.
Myślę, że podkreśla znaczenie społeczności i wsparcia w świecie sztuki. Zdecydowanie. Oglądanie ich dzieł sztuki może zmotywować innych do realizowania swoich marzeń, bez względu na wiek. Zaplanujmy odwiedzić lokalną galerię prezentującą ich pracę. Wspaniale byłoby ich wesprzeć. To brzmi jak świetny pomysł. Nie mogę się doczekać, aby docenić ich kreatywność i historię. Ja też. Będzie to fantastyczny sposób na uhonorowanie ich wkładu w społeczność artystyczną. Lekcja 9. Cenione wspomnienia. Mówiła mi, jak wyglądało, kiedy była małą dziewczynką i zawsze byłem zafascynowany. To cudowne. Słyszenie historii z przeszłości może dać nam tak cenny wgląd w historię. Tak, powiedziała mi, jak wyglądało moje miasto i brzmiało to zupełnie inaczej niż dzisiaj. Uwielbiam to. To niesamowite, jak miejsca ewoluują w czasie, często odzwierciedlając zmiany społeczne. Dokładnie. Jej opisy sprawiły, że doceniłem historię i kulturę naszej społeczności. Dzielenie się tymi wspomnieniami utrzymuje przeszłość przy życiu młodszym pokoleniom. Całkowicie się zgadzam. Ważne jest, aby zachować te historie do wykorzystania w przyszłości. Zwróćmy uwagę na dokumentowanie historii takich jak jej. Mogą inspirować innych do pielęgnowania swoich korzeni. To fantastyczny pomysł. Myślę, że pomoże to połączyć nas wszystkich poprzez wspólne doświadczenia. Lekcja 10. Cuda dzikiej przyrody. Obszar ten jest bogaty w dziką przyrodę, a wśród ssaków są niedźwiedzie czarne, niedźwiedzie gryzli, łosie i jelenie mułowe. To brzmi niesamowicie. Uwielbiam poznawać różne gatunki i ich siedliska. Tak, każde z tych zwierząt odgrywa kluczową rolę w ekosystemie. Absolutnie. Fascynujące jest zobaczyć, jak wchodzą w interakcję ze swoim otoczeniem. Myślę, że ważne jest, abyśmy doceniali i chroniły te stworzenia. Całkowicie się zgadzam. Działania konserwatorskie mają kluczowe znaczenie dla utrzymania różnorodności biologicznej. Zaplanujmy wycieczkę do Parku Narodowego, gdzie możemy obserwować te zwierzęta w ich naturalnych siedliskach. To brzmi jak ekscytująca przygoda. Nie mogę się doczekać, aby doświadczyć tego z pierwszej ręki. Ja też nie. Będzie niesamowite zobaczyć ich z bliska i dowiedzieć się więcej o ich życiu. Lekcja 11. Czas leci. Kiedy się dobrze bawisz, czas po prostu mija, prawda? Absolutnie. To niesamowite, jak szybko mogą minąć godziny, gdy dobrze się bawisz. Tak. To przypomnienie, jak ważne jest pielęgnowanie tych radosnych chwil. Dokładnie. Czas składa się z różnych jednostek, ale znaczące doświadczenia sprawiają, że wydaje się dłuższy. Zgadzam się. Te chwile często stają się wspomnieniami, które cenimy najbardziej. Upewnijmy się, że razem stworzymy więcej tych doświadczeń. To brzmi jak świetny plan. Chcę wypełnić nasz czas przygodami i śmiechem. Ja też. Życie jest zbyt krótkie, by nie cieszyć się każdą chwilą. Zacznijmy od razu planować naszą kolejną zabawną aktywność. Lekcja 12. Budżetowanie dla zabawy.
Ile powinniśmy przeznaczyć na nasz weekendowy wypad? Ponieważ to tylko weekend, utrzymujmy go umiarkowany i mądrze budżetuj. Zdecydowanie. Nadal możemy się świetnie bawić bez nadmiernych wydatków. Zgadzam się. Chodzi o znalezienie właściwej równowagi między zabawą a oszczędnościami. Określmy nasze wydatki na zakwaterowanie, wyżywienie i zajęcia. Świetny pomysł. W ten sposób możemy zagwarantować, że pozostaniemy w granicach naszego budżetu. Jestem podekscytowany planowaniem tej podróży. Fajnie będzie mieć wszystko zorganizowane. Ja też. Znajomość naszych ograniczeń pomoże nam jeszcze bardziej cieszyć się ucieczką. Wykorzystajmy w pełni nasz czas, będąc mądrymi z naszymi finansami. Lekcja 13. Poranna rutyna. Po śniadaniu ubieram się i wykonuję lekkie ćwiczenia rozciągające. To brzmi jak świetny sposób na rozpoczęcie dnia. Rozciąganie może naprawdę pomóc obudzić ciało. Tak, przygotowuje mnie fizycznie i psychicznie na wszystko, co przyniesie dzień. Całkowicie się zgadzam. Dobry poranek nadaje pozytywny ton na nadchodzący dzień. Dokładnie. Ważne jest, aby znaleźć czas dla siebie nawet w godzinach porannych. Pewnego ranka zaplanujmy razem rozciąganie. To może być zabawne. To fantastyczny pomysł. Chciałbym podzielić się z wami tym doświadczeniem. Nie mogę się doczekać. Będzie to świetny sposób na wzajemne motywowanie. Absolutnie. Oto zdrowsze poranki. Lekcja 14. Analiza konkurencji. Powinniśmy również dokładniej przeanalizować strategię naszych konkurentów, aby lepiej zrozumieć rynek. Tak, to jest niezbędne. Wiedza o tym, co robią, może pomóc nam zidentyfikować nasze mocne i słabe strony. Dokładnie. Może dać nam wgląd w skuteczną taktykę, którą możemy chcieć przyjąć. Całkowicie się zgadzam. Dodatkowo pomaga nam wyprzedzać trendy rynkowe. Zbierzmy wszystkie dane, które możemy znaleźć i rozbijamy je systematycznie. Świetny pomysł. Dokładna analiza da nam jaśniejszy obraz naszej pozycji. Cieszę się, że mogę zanurzyć się w to zadanie. Może to doprowadzić do cennych odkryć. Ja też. Zawsze warto uczyć się od innych w naszej dziedzinie. Niech będzie to produktywna sesja. Lekcja 15. Zarządzanie budżetem. Myślę, że możemy zarządzać w ramach umiarkowanego budżetu na ten projekt. Dobrze to usłyszeć. Ważne jest, aby pozostać w granicach naszych finansowych. Tak, mając na uwadze nasze wydatki, możemy efektywnie alokować fundusze. Całkowicie się zgadzam. Zwróćmy uwagę na to, co jest niezbędne dla sukcesu projektu. Absolutnie. Zawsze możemy znaleźć kreatywne sposoby na zaoszczędzenie pieniędzy przy jednoczesnym osiąganiu naszych celów. Zacznijmy opracowywać plan budżetowy, aby upewnić się, że pozostaniemy na dobrej drodze. Świetny pomysł. Jestem przekonany, że możemy sprawić, że będzie działać bez uszczerbku dla jakości. Cieszę się, że zobaczymy, co możemy osiągnąć w ramach naszego budżetu. Ja też. Spraw, aby ten projekt zakończył się sukcesem.
Lekcja 16. Wulkanowe spostrzeżenia. Hawaje nie mają obecnie żadnej aktywności wulkanicznej, ale nadal istnieją aktywne wulkany na 2 hawajskich wyspach. Och, naprawdę. Jakie to wyspy? Oahu i Wielka Wyspa mają wulkany, które mogą być fascynujące do zwiedzania. To brzmi niesamowicie. Zawsze chciałem dowiedzieć się więcej o wulkanach i ich ekosystemach. Tak. Mają wyjątkowe krajobrazy i bogatą różnorodność biologiczną, których warto doświadczyć. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak zapierające dech w piersiach musi być oglądanie aktywnego wulkanu z bliska. Absolutnie. Zaplanujmy wycieczkę, aby odwiedzić te wyspy i odkryć ich cuda natury. Jestem w całości. To będzie przygoda na całe życie. Nie mogę się doczekać, aby zacząć planować nasz hawajski wypad. Lekcja 17. Projektowanie stacji roboczej. To świetny pomysł. Zaprojektowanie spersonalizowanej stacji roboczej może znacznie zwiększyć produktywność. Całkowicie się zgadzam. Posiadanie przestrzeni odzwierciedlającej Twój styl może sprawić, że praca będzie przyjemniejsza. Tak. Może również pomóc Ci zachować porządek i skoncentrować się na swoich zadaniach. Dokładnie. Przeanalizujmy pomysły na stworzenie przestrzeni, która inspiruje kreatywność i wydajność. Podoba mi się to. Możemy wziąć pod uwagę kolory, układ, a nawet rodzaj mebli, które chcemy. Tak, wygodne krzesło i dobre oświetlenie są niezbędne dla produktywnego środowiska. Upewnijmy się, że nasze stacje robocze są nie tylko funkcjonalne, ale także przyjemne do przebywania. Absolutnie. Jestem podekscytowany stworzeniem przestrzeni, która motywuje nas oboje. Ja też. Zacznijmy od tego projektu. Lekcja 18. Relaks na lotnisku. Możemy zrelaksować się przy bramie przed naszym lotem. To dobry sposób na odpoczynek. Tak, i może możemy wziąć przekąskę lub coś, co podtrzymuje naszą energię. To brzmi idealnie. Mała przekąska pomoże nam poczuć się odświeżeni na nadchodzącą podróż. Absolutnie. Lotniska często mają świetne opcje, więc możemy znaleźć coś smacznego. Zgadzam się. Dodatkowo daje nam szansę usiąść wygodnie i cieszyć się atmosferą. Dokładnie. Oglądanie ludzi przychodzących i odchodzących może być całkiem zabawne. Upewnijmy się, że znajdziemy wygodne miejsce do siedzenia podczas oczekiwania. Dobry pomysł. Chcę się zrelaksować, zanim wejdziemy na pokład samolotu. Nie mogę się doczekać naszej podróży. To będzie przygoda. Lekcja 19. Dzielenie się hobby. Niedawno wybrałem nowe hobby, które jest zarówno zabawne, jak i przydatne. To brzmi interesująco. Co to jest? Zacząłem uczyć się gotować różne kuchnie i to było wspaniałe doświadczenie. Gotowanie to tak cenna umiejętność. Może nauczysz mnie kilku przepisów. Bardzo bym chciała. Jeszcze fajniej byłoby wspólnie gotować i dzielić się pomysłami. Absolutnie. Możemy odkrywać różne potrawy i uczyć się od siebie nawzajem. Zaplanujmy wkrótce noc gotowania. Mogę pokazać Ci mój ulubiony przepis.
Nie mogę się doczekać tego. Gotowanie naprawdę może zjednoczyć ludzi. Zdecydowanie. Będzie to wspaniały sposób na spędzenie czasu i cieszenie się dobrym jedzeniem. Lekcja 20. Opieka nad zwierzętami. Z kieszeni przypadkowo nadepnąłem na ogon kota i zawsze źle się czuję, kiedy to robię. Och nie, biedny kot. Mogą być tak wrażliwe i łatwo je przypadkowo zranić. Dokładnie. Staram się być ostrożny, ale czasami trudno je zauważyć. Tak, koty mogą być podstępnymi małymi stworzeniami. Po prostu uwielbiają chodzić pod stopami. Zawsze staram się później dać mu dodatkową miłość, aby to nadrobić. To słodkie. Poświęcenie im odrobiny uwagi znacznie pomaga im poczuć się lepiej. Na pewno. Chcę mieć pewność, że zwierzę jest kochane, nawet gdy zdarzają się wypadki. To wspaniale, że jesteś tak przemyślany o jego uczuciach. Dzięki. Myślę, że nasze zwierzęta zasługują na najlepszą możliwą opiekę. Lekcja 21. Ciężka praca. Joe musi ciężko pracować, ma wiele obowiązków do zarządzania. Tak, i musi spłacić pieniądze swojemu tacie, co zwiększa presję. To prawda, obowiązki rodzinne mogą być czasami dużym obciążeniem. Podziwiam jednak, jak radzi sobie ze wszystkim. Wymaga to dużo siły. Absolutnie. Równoważenie pracy i rodziny może być dość trudne. Mam nadzieję, że znajdzie sposób, aby sobie z tym wszystkim poradzić bez poczucia przytłoczenia. Tak. Myślę, że to zrozumie, ma dobre wsparcie wokół siebie. To ważne. Posiadanie solidnego systemu wsparcia może mieć znaczenie. Kibicuję mu. Zasługuje na sukces we wszystkim, co robi. Lekcja 22. Wskazówki dotyczące zakupów. Z tego, co słyszałem, te buty są zgodne z rozmiarem, więc powinieneś się przymierzyć. To brzmi uspokajająco. Zawsze dobrze jest sprawdzić dopasowanie przed zakupem. Zdecydowanie. Dobre dopasowanie może mieć wpływ na komfort. Zgadzam się. Nienawidzę, gdy buty są ciasne lub zbyt luźne po kilku godzinach noszenia. Dokładnie. Upewnijmy się, że poświęcamy wystarczająco dużo czasu na wypróbowanie rzeczy. Dobry plan. Warto poświęcić trochę czasu na znalezienie idealnego dopasowania. Cieszę się, że widzę, jak na tobie wyglądają. Ja też. Zakupy mogą być tak zabawnym doświadczeniem, gdy znajdziesz odpowiednie przedmioty. Cieszmy się tym i zróbmy z tego dzień. Lekcja 23. Sport i uczciwość. Ważne jest, aby zobaczyć stan kanadyjskiego sportu od czasu dochodzenia. Tak, ostatnio toczyło się wiele dyskusji na temat uczciwości w lekkoatletyce. Dokładnie. Kanadyjskie Centrum Sportu Wolnego od Narkotyków próbuje rozwiązać te problemy. Ważne jest promowanie uczciwości i uczciwości w sporcie, aby zachować ich wiarygodność. Absolutnie. Sportowcy powinni rywalizować na równych warunkach, bez żadnych niesprawiedliwych korzyści. Całkowicie się zgadzam.
Jest to niezbędne dla zdrowia kultury sportowej jako całości. Przyjrzyjmy się, jak postępują te wysiłki w nadchodzących miesiącach. To brzmi dobrze. Cieszę się, jakie zmiany wprowadzają. Myślę, że fascynujące będzie bycie świadkiem ewolucji sportu w Kanadzie. Lekcja 24. Odkrycia sklepów z używanymi rzeczami. Wow, to niesamowite. Powinnam wtedy częściej odwiedzać sklepy z używanymi rzeczami. Absolutnie. Możesz znaleźć niesamowite skarby, jeśli poświęcisz trochę czasu na spojrzenie. Słyszałem, że często mają unikalne przedmioty, których nie można znaleźć nigdzie indziej. Tak, to jak poszukiwanie skarbów za każdym razem, gdy wchodzisz. Uwielbiam pomysł znalezienia odzieży vintage lub jedynego w swoim rodzaju wystroju domu. Dokładnie. Ponadto jest to świetny sposób na zaoszczędzenie pieniędzy przy jednoczesnym zachowaniu przyjaznego dla środowiska. Zaplanujmy wkrótce wycieczkę do sklepu z używanymi rzeczami. Chciałbym z tobą odkryć. To brzmi jak fajny dzień. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co odkryjemy. Ja też nie. To będzie przygoda pełna niespodzianek. Lekcja 25. Artykuły dla zwierząt. Kupując zwierzęta domowe, musisz wziąć pod uwagę smakołyki, które możesz dać swojemu psu i szczotki do jego pielęgnacji. Zgadza się. Ważne jest, aby nasze zwierzęta były dobrze odżywione i zadbane. Tak! Dla kotów mają również pokarm, który zaspokaja ich specyficzne potrzeby dietetyczne. Dokładnie. Każde zwierzę ma inne wymagania i musimy je spełnić. Ważne jest, aby wybrać produkty wysokiej jakości dla ich zdrowia i szczęścia. Absolutnie. Dobre odżywianie i pielęgnacja mogą znacznie poprawić jakość ich życia. Zróbmy listę wszystkiego, czego potrzebujemy dla naszych futrzanych przyjaciół w ten weekend. Świetny pomysł. Chcę mieć pewność, że wszystko jest objęte. Cieszę się, że mogę pomóc w opiece nad naszymi zwierzakami. Lekcja 26. Rozmowy fitness. Cześć! Też lubisz fitness? Tak, chcę być zdrowy i być aktywny. Co powiesz na ciebie? Absolutnie. Próbowałem włączyć więcej ćwiczeń do mojej rutyny. To fantastyczne. Regularne treningi mogą naprawdę zwiększyć poziom energii. Zdecydowanie. Czuję się o wiele lepiej, gdy jestem aktywny i dobrze jem. Całkowicie się zgadzam. Chodzi o znalezienie równowagi, która ci odpowiada. Motywujmy się nawzajem do trzymania się naszych celów fitness. Podoba mi się to. Posiadanie partnera treningowego sprawia, że jest to przyjemniejsze. Nie mogę się doczekać, aby rozpocząć naszą wspólną podróż fitness. Lekcja 27. Przywracanie mocy. Chwila! W porządku, nie spiesz się, moc powinna wrócić teraz. To ulga. Zacząłem się trochę martwić o awarię. Całkowicie rozumiem. Nigdy nie jest fajnie, gdy światła gasną niespodziewanie. Tak, to sprawia, że doceniasz, jak bardzo polegamy na energii elektrycznej we wszystkim.
Absolutnie. Miejmy nadzieję, że tym razem pozostanie. Zgodziłem się. Cieszę się, że mamy sposoby na rozrywkę, gdy czekamy. Tak, gry planszowe lub czytanie mogą być dobrym rozwiązaniem podczas przerw w dostawie. Zdecydowanie. Wykorzystajmy z tego jak najlepiej, aż wszystko wróci do normy. Nie mogę się doczekać, aby cieszyć się tym razem. Lekcja 28. Liderzy historyczni. Przywódcy tacy jak Susan B. Antonelli, Baptista Anton zwrócili uwagę na kwestie praw kobiet i przekonali wielu do przyłączenia się do sprawy. To fascynujące. Ich wysiłki odegrały kluczową rolę w walce o równość, a ich głosy wciąż brzmią do dziś. Absolutnie. Ich determinacja i pasja pomogły wywołać ruch, który zmienił bieg historii. Tak, inspirujące jest myślenie o tym, jak stanęli w obliczu tak dużego sprzeciwu, ale nadal naciskali na zmiany. Dokładnie. Ich odwaga przypomina nam, że popieranie sprawiedliwości często napotyka wyzwania, ale wytrwałość jest kluczowa. Całkowicie się zgadzam. Ważne jest, aby szanować ich dziedzictwo, kontynuując walkę o równość we wszystkich dziedzinach życia. Przyjrzyjmy się więcej na temat ich wkładu i tego, jak wpłynęli na przyszłe pokolenia. To brzmi jak świetny plan. Chciałbym dowiedzieć się więcej o ich wpływie na społeczeństwo. Ja też. Ważne jest, aby zrozumieć naszą historię, aby docenić postęp, który poczyniliśmy. Lekcja 29. Spostrzeżenia literackie. Wydaje się, że ludzie Zachodu, którzy są częścią kultury literackiej, nie zachęcają ani nie rozumieją rewolucji naukowej w wyniku różnych czynników historycznych. To ciekawa perspektywa. Kręgi literackie często nadają pierwszeństwo narracji i emocjom nad dowodami empirycznymi. Dokładnie. Może to spowodować rozdźwięk między postępem naukowym a uznaniem literackim. Tak, i to fascynujące, jak różne kultury mogą interpretować postęp w tak różnorodny sposób. Zgadzam się. Zrozumienie tej dynamiki może pomóc nam docenić szerszy kontekst ruchów intelektualnych. Zagłębimy się głębiej w to, jak literatura i nauka wpływają na siebie nawzajem w czasie. To brzmi jak fantastyczny pomysł. Badanie ich związku może ujawnić tak wiele na temat ewolucji kulturowej. Nie mogę się doczekać odkrycia tego fascynującego skrzyżowania. Ja też. To będzie pouczająca dyskusja. Lekcja 30. Problemy zdrowotne. Niektórzy ludzie nadal palą w swoich domach, a ich dzieci wdychają dym, co jest dość niepokojące. Tak, to niewiarygodnie niepokojące. Bierne palenie może mieć poważne konsekwencje zdrowotne dla dzieci. Absolutnie. Ważne jest, aby rodzice byli świadomi niebezpieczeństw związanych z paleniem wokół ich dzieci. Całkowicie się zgadzam. Kampanie uświadamiające mogą pomóc w edukowaniu rodzin na temat tych zagrożeń. Dokładnie. Tworzenie środowisk wolnych od dymu tytoniowego ma kluczowe znaczenie dla zdrowia przyszłych pokoleń. Porozmawiajmy o sposobach promowania zdrowszych warunków życia w naszej społeczności. To brzmi jak świetny plan. Ważne jest, aby bronić się dobrobytu naszych dzieci.
Cieszę się, że mogę przyczynić się do tej ważnej rozmowy. Ja też. Razem możemy coś zmienić.